Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś jestem w Lesie Łagiewnickim w Łodzi i wybrałem się na taką starą skocznię narciarską. Tutaj jest punkt wybicia. No, skocznia nie była jakimś fenomenalnym punkcie konstrukcyjnym, ponieważ było tutaj K10 metrów. Co nie zmienia faktu, że jest to bardzo fajna miejscówka i wybrałem się tutaj z rowerem Canyon Pathlight AL SL 8.0, o którym dzisiaj Wam opowiem. A mam sporo do opowiedzenia, bo jeżdżę nim już od dobrych 2 tygodni. Pathlight AL SL 8.0 to przedstawiciel nowej serii rowerów crossowych od Canyona. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to są rowery crossowe, czym one się wyróżniają, powiem tyle. Koła 28 cali, szerokość tutaj tych opon jest to 40C, czyli około 1,6 cala. I w rowerach crossowych właśnie takie opony spotykamy, czyli o szerokości między rowerami szosowymi a rowerami górskimi. Geometria roweru jest akurat w tym modelu nacechowana lekko sportowo, ale nadal nie jest to tak hardkorowa, ekstremalna pozycja na takim rowerze jak na rowerze górskim. Na takim rowerze śmiało można wybrać się też gdzieś na jakąś dłuższą asfaltową wyprawę. Ja o tym za chwilkę też będę opowiadał. Poza tym w rowerach crossowych spotykamy amortyzatory zazwyczaj o mniejszym skoku niż w góralach. Tutaj jest powietrzny Santur o skoku 75 mm, czyli trochę mniej niż takie tradycyjne 100 mm w hardtailach. I na jakiego rodzaju drogi nadają się rowery crossowe? No, jak sama nazwa wskazuje tego modelu, czyli Pathlight, takie lekkie, delikatniejsze ścieżki, ale nie tylko. Tak jak tutaj widzicie, jadę teraz taką bardziej leśną drogą. Na tej drodze Pathlight czuję się jak w domu, ale postaram się zjechać jeszcze na trochę ostrzejszą, bardziej terenową trasę. No i zobaczę, jak tam sobie ten rower da radę. I zazwyczaj w rowerach crossowych spotykamy napęd, który ma korbę z trójtarczem i tam są zębatki 48, 36, 26. Tutaj Canyon od tego odszedł. Mamy tutaj założony napęd pełną grupę Shimano Deore XT i tutaj zastosowano korbę 38, 28, czyli napęd spotykany w zasadzie głównie w rowerach górskich. Skomponowano to z kasetą 11-rzędową 1142, do tego jest przerzutka również XT ze sprzęgłem i również z tej samej serii są manetki. I wiele osób może się zacząć zastanawiać, no co tu się dzieje, dlaczego tu nie ma tarczy 48, nie będę mógł na tym rowerze super szybko jeździć. Według mnie ten rower jest, ten model jest nastawiony bardziej na trochę bardziej sportową jazdę, wjechanie do lasu, niekoniecznie na bicie rekordów prędkości. Od tego raczej są rowery szosowe, ewentualnie rowery gravelowe. Natomiast tutaj na tym przełożeniu 38, 11 i tak spokojnie jesteśmy w stanie jechać 40 km na godzinę, co myślę, że w zupełności większości osób wystarczy. I jeżeli chodzi o samą pracę napędu, to tutaj no, XT jest to klasa sama w sobie. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, biegi zmieniają się błyskawicznie, nie czekamy praktycznie w ogóle w porównaniu z niższymi klasami napędu, no to jest to bardzo odczuwalne. Manetki pracują twardo, tutaj ten skok jest niewielki, bardzo fajne wyprofilowanie w ogóle jest manetek, nawet przy mokrych, spoconych palcach nie będą nam się one ślizgać po manetkach, działa to naprawdę bardzo sympatycznie. Tutaj, jeżeli od razu powiem, jeżeli chodzi o napędy w niższych modelach Pathlighta, w oczko niższym mamy 1/12 SRAMa, jeżeli chodzi o jeszcze niższe modele, tam mamy 2x11 SLX Shimano i 2x10 Deore. I będę to też mówił w podsumowaniu, natomiast jeżeli chodzi o samo działanie już chociażby Deore już działa bardzo dobrze, nie ma do niego żadnych zastrzeżeń. Oczywiście będzie ta grupa napędu cięższa, będzie troszeczkę leniwiej pracować, ale nadal jest to bardzo, bardzo fajny osprzęt. Na XT to już jest w ogóle klasa sama w sobie. I to samo mogę powiedzieć o hamulcach. Tutaj hamulce to również Shimano XT, połączone z tarczami hamulcowymi z przodu i z
z tyłu o średnicy 160 mm. Z przodu mamy możliwość również założenia tarczy 180 mm po użyciu oczywiście adaptera. Hamulce mają dwutłoczkowe zaciski ceramiczne, tylne klocki wyposażono bardzo fajne, duże radiatory. Jeżeli chodzi o działanie tych hamulców, tutaj nie mam w ogóle absolutnie żadnych zastrzeżeń. Siła dozowania tych hamulców, jeżeli chodzi o klamki hamulcowe, jest bardzo fajna, bardzo łatwo wyczuć miejsce, w którym te hamulce zaczynają swoją pracę. Klamki są po sportowym typie na 2 palce i no, powiem Wam tak, no, każdemu bym życzył, żeby miał właśnie tego typu hamulce w swoim rowerze, bo jest to po prostu bardzo fajny komplet. Jeżeli chodzi o ramę, została ona przygotowana z dużą dbałością, bardzo eleganckie, wyszlifowane spawy, łączenia, bardzo fajnie to wygląda. Niewprawne oko mogłoby nawet powiedzieć, że jest to rama karbonowa, no ale jest to aluminium. Bardzo podoba mi się geometria tego roweru. Z jednej strony jest lekko nastawiona na sportową jazdę, chociażby dzięki temu, że mamy niską główkę ramy. Główka ramy jest w systemie tapered, czyli ona się rozszerza tutaj na dole. Ta geometria sportowa pozwala sobie trochę ostrzej, w miarę możliwości tego roweru oczywiście, pojeździć, ale z drugiej strony nadal jest ona wygodna, więc nie będzie żadnego problemu, żeby takim rowerem wybrać się gdzieś na jakąś dłuższą trasę. I wybranie się na dłuższą trasę jest tutaj jak najbardziej możliwe, również dzięki temu, że mamy tutaj otwory do mocowania bagażnika. Na dole jest również taki otworek. Fajnie to zrobiono, że są one wewnątrz, więc estetycznie to wygląda. Nie widać ich, nie rzucają się tak bardzo w oczy, kiedy nie mamy założonego bagażnika. Mamy również o 2 miejsca do mocowania bidonu, więc też bardzo mi się to podoba. Sami wiecie, oglądając inne moje recenzje, że zdarzają się rowery, gdzie niestety jest tylko jedno miejsce do mocowania bidonu, a jeździłem nawet takim rowerem kiedyś, który w ogóle nie miał takiego mocowania i trzeba było sobie radzić na własną rękę. Jest tylko jedna rzecz, która nie do końca podoba mi się w tej ramie. Ona z tej perspektywy, ta rzecz nie jest widoczna, ale gdy trochę zjadę niżej, o właśnie, mamy tutaj poprowadzony przewód od hamulca z tyłu. Wszystkie inne przewody są poprowadzone w ramie. Wygląda to naprawdę elegancko. I nie wiem, dlaczego Canyon zdecydował się na poprowadzenie tego właśnie przewodu tutaj na zewnątrz. Nie wygląda to po prostu elegancko. Psuje to trochę linię tego roweru. Za amortyzację w tym rowerze odpowiadają 2 elementy. Pierwszy z nich, najbardziej typowy, jest to amortyzator Santur NRX S. Jest to powietrzny amortyzator. Mamy możliwość pompką napompować, ustawić sobie odpowiednie ciśnienie w komorze, tak aby dopasować je do naszego stylu jazdy, do naszej wagi. Canyon w komplecie z rowerem dodaje pompkę do amortyzatorów dla tych, którzy jej nie mają. Jeżeli chodzi o pracę tego amortyzatora, tutaj również mogę Santura pochwalić. Jest to naprawdę fajny model. Golenie tego amortyzatora mają średnicę 30 mm, czyli jest to taki złoty środek pomiędzy wiotkimi, delikatnymi 28 mm goleniami, a takimi bardziej do cięższych zastosowań 32 mm goleniami. Amortyzator fajnie reaguje. Nie jest to oczywiście sprzęt z sportowej najwyższej półki, ale w rowerze tej klasy jest to naprawdę fajnie dobrany amortyzator. Jest to jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, czyli sztywne osie. No, jest to zasługa zarówno amortyzatora, jak i kół, o których za chwilkę powiem. No ale właśnie w połączeniu z kołami daje to naprawdę świetny efekt przy zjazdach w jakimś cięższym terenie. Te sztywne osie zdecydowanie poprawiają trakcję i sztywność samego roweru. I w amortyzatorze znajdziemy jeszcze pokrętło do tłumienia powrotu, no, dzięki czemu możemy ustawić sobie charakterystykę amortyzatora, jak szybko będzie on wracał do swojej pierwotnej pozycji. Tutaj też metodą trochę prób i błędów, ale też własnych właśnie preferencji, trasę, jaką chcemy pokonywać, można sobie taki amortyzator ustawić. I amortyzator jest wyposażony w blokadę skoku. Przydaje się taka blokada na podjazdach, a także gdzieś na jakichś szybkich sprintach na prostej drodze. Niestety Canyon nie wyposażył tego roweru w wersję z manetką, która znajdowałaby się na kierownicy do blokowania amortyzatora. Nie jest to może aż tak bolesny brak,
ale trochę się zdziwiłem, jak zobaczyłem, że trzeba ręką sięgać tutaj na goleń amortyzatora, żeby go zablokować. I drugim elementem amortyzującym, o którym chciałem Wam powiedzieć, jest to ten wspaniały wspornik siodełka. Wspaniały, on po prostu niesamowicie wygląda. Jest tutaj taka sprężyna, czy dwa ramiona sprężyny, które podczas jazdy delikatnie amortyzują. Jeżeli chodzi o jazdę na takim właśnie wsporniku siodełka, nie czuć tutaj w ogóle żadnych wibracji dochodzących od siodełka. To jest niesamowite to, co tutaj ten karbonowy wspornik robi w kwestii amortyzacji. Jeżeli byście się bali, że kiedykolwiek ten wspornik Wam się uszkodzi, nie będziecie mogli go wymienić na zwykły, nie ma takiego problemu. On jest w niższej części, jest o normalnym przekroju, także spokojnie będzie można gdzieś kiedyś po jakimś wypadku, w razie czego wymienić go na zwykły wspornik. I jeszcze a propos karbonowych elementów, to zastosowano tutaj taki kokpit, czyli kierownicę połączoną ze wspornikiem kierownicy. Jest to jeden element karbonowy. Też dodatkowo daje to pewne tłumienie nierówności i ja tutaj podczas jazdy, chociażby po takich fajnych trasach jak w tym lesie, nie narzekałem w ogóle na ból rąk, na drętwienie rąk, na jakieś wibracje niepotrzebne, więc amortyzator w połączeniu z kokpitem i w połączeniu ze sztycą z tyłu bardzo fajnie amortyzują jazdę. Jeżeli chodzi o koła, jest to specjalnie opracowany dla Caniona model DT Swiss X1850. I tutaj nie mam też żadnych zastrzeżeń do tych kół. Ktoś już wcześniej jeździł na tym rowerze, jestem pierwszym testerem tego roweru i nie było w ogóle żadnego bicia na tych kołach. Ja już kołami DT Swissa mam wiele innych doświadczeń, zawsze byłem z nich zadowolony. Mamy tutaj 2 razy po 28 szprych, czyli fajny kompromis między wagą a wytrzymałością, sztywnością tego roweru, także też myślę, że nie będzie żadnego problemu, jeżeli obciążymy sobie taki rower bagażnikiem, obciążymy sakwami, wybierzemy się gdzieś na dłuższą przejażdżkę. Tak jak mówiłem już wcześniej, z przodu i z tyłu mamy sztywne osie, także też zwiększa zdecydowanie to sztywność i rower już nie pływa, nie tańczy gdzieś podczas trochę szybszych zjazdów. Opony w Paflajcie to Maxxis Rambler o szerokości 40 mm. Są to klasyczne opony typu semi-slick, czyli na środku jest, powiedzmy, że gładka. Tutaj ten bieżniczek jest bardzo delikatny i niski, natomiast po bokach mamy trochę większą kostkę, która będzie nas trzymać właśnie na takich bezdrożach. Nie jest to oczywiście bieżnik do jazdy gdzieś po błocie, po mokrych liściach, w naprawdę bardzo ciężkim, przeprawowym terenie, natomiast właśnie jako takie uniwersalne opony, które będą się dobrze toczyć na asfalcie, ale również na drogach gruntowych, na jakichś leśnych ścieżkach będą się trzymać. No właśnie jest to optymalny wybór. Natomiast jeżeli będziecie chcieli pojeździć trochę szybciej, trochę agresywniej, w trochę mocniejszym terenie, to jak najbardziej jest możliwość założenia tutaj szerszych opon. Tutaj prześwit między oponą a ramą, zarówno po bokach, jak i tutaj z przodu, między oponą a pionową rurką ramy, jest naprawdę duży, także śmiało tutaj zaryzykuję stwierdzenie, że udałoby się oponę dwucalową z tyłu założyć. Z przodu również mamy tutaj sporo miejsca. No i 2 ostatnie elementy, z którymi nasze ciało ma naprawdę spory kontakt, czyli siodełko Ergon SMC 40 i chwyty. Jeżeli chodzi o siodełko, jest tutaj siodełko o średniej szerokości około 14,5 cm, więc jest to taki kompromis między sportowym siodełkiem a jakąś żelową, bardzo miejską kanapą. Ja tutaj do tego siodełka nie mam żadnych zastrzeżeń. Ergon robi świetne rzeczy, jeździło mi się na tym siodełku bardzo dobrze. Mamy tutaj też specjalny tunel, który odciąża trochę miejsca intymne, no ale oczywiście każdy siodełko musi dobrać pod siebie. Ja, jeżeli chodzi o to siodełko, byłem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Natomiast jeżeli chodzi o chwyty, mamy tutaj specjalne, takie sportowe, lekko ergonomiczne chwyty, również marki Ergon. Bardzo fajnie dłonie się trzymają. Ja i tak jeżdżę w rękawiczkach, więc ciężko mi powiedzieć, jak tutaj przy spoconych dłoniach trzymają się palce tych chwytów, natomiast są one bardzo przyjemne, w ogóle nie drażnią dłoni, także na pewno będziecie z takich chwytów zadowoleni. No i na koniec 3 kwestie. Pierwsza sprawa, waga tego roweru. W rozmiarze M, bez pedałów, Paflite waży 10,5 kg. Uważam to za naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny wynik.
Druga sprawa to cena tego roweru. 7300 zł, no to już jest sporo jak za rower crossowy, no ale z drugiej strony został on skomponowany bez w zasadzie żadnych kompromisów. Natomiast jeżeli ta kwota to już będzie dla Was za dużo, warto spojrzeć również na modele z niższej serii. Tak jak już mówiłem wcześniej, nawet ten podstawowy model na napędzie Deore został już złożony naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście no, będzie różnił się od tego topowego, ale i tak jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, to nawet ten podstawowy model wypada naprawdę świetnie. No i trzecia sprawa, czy w ogóle warto kupić rower crossowy? Wiele osób może powiedzieć, no ale zaraz, kupię sobie rower górski, będę mieć rower bardziej uniwersalny, bardziej terenowy, wjadę sobie gdzieś w jeszcze cięższy teren niż takim crossem. No tak, ale z drugiej strony sama pozycja za kierownicą będzie bardziej sportowa i jednak rower crossowy moim zdaniem lepiej sprawdzi się gdzieś na asfalcie, na wyjazdach rowerowych. Tutaj warto oczywiście się zastanowić, ale moim zdaniem jeżeli szukacie roweru uniwersalnego i do miasta, i na wycieczki, i gdzieś właśnie na jakieś lekkie bezdroża, wydaje mi się, że jednak rower crossowy będzie lżejszy, będzie delikatniejszy, będzie trochę zwinniejszy niż jednak trochę bardziej nastawiony na inną jazdę rower górski. Ok, to byłoby na tyle. Ja bardzo dziękuję Canyonowi za to, że użyczył mi rower do testów. Ja jeszcze nim na pewno będę przez parę najbliższych dni jeździł. Może jeszcze przygotuję dla Was jakiś materiał. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!